Dzisiaj płyniemy z Orebicia na wyspę Korczule. Będzie prom, stare miasto, świeża ryba w beach barze Mate, ukryta zatoka, lokalne wino, małe wysepki, kamienne wioski i jaskinia, która pamięta czasy, kiedy nikomu nawet nie śniły się wakacje all inclusive. To nie będzie zwiedzanie dla turystów statystów. To będzie Korczula z solą na skórze i z wiatrem we włosach. Z Orebicia płynie się na Korczulę krótko. Pomyślisz, to tylko kawałek. Ale właśnie ten kawałek robi robotę. Kiedy prom odbija od brzegu, a Pelieszat zostaje za plecami, kiedy samochody cichną i wiatr zaczyna przejmować zmysły, wszystko się upraszcza. Widzisz tylko morze i wyspę przed sobą. Korczula najpierw pojawia się spokojnie, jak cień na wodzie. I wtedy zrozumiesz, dlaczego to miejsce nazywają Małym Dubrownikiem. Bo z morza wygląda jak kamienne miasto wyrastające prosto z Adriatyku. Ale jest jedna różnica. Dubrownik potrafi przytłoczyć. Korczula nie krzyczy, ani nie robi wielkiego show na pokaz. Po prostu stoi nad wodą i wygląda tak, jakby od kilkuset lat wiedziała, że robi wrażenie. Bo kiedy schodzisz z promu i zbliżasz się do Starego Miasta, masz wrażenie, że ktoś zmniejszył Dubrownik. Zabrał z niego połowę tłumu, dodał więcej spokoju i postawił wszystko na małym półwyspie. Kamienne mury, czerwone dachy, wąskie uliczki i morze praktycznie z każdej strony. Ale Stare Miasto Korczula to nie jest kopia Dubrownika. To jest jego spokojniejsza, bardziej kameralna kuzynka, która nie musi nikomu nic udowadniać. Wchodzisz w uliczki i od razu robi się chłodniej, bo słońce nie wpada tu pełną siłą. Przyciska się między domami cienkimi paskami światła. Schody prowadzą w górę, potem w dół, potem znowu w bok i bardzo szybko tracisz orientację. Ale na Korczuli to nie problem. To właściwie najlepszy plan. I ciekawostka. Uliczki Starego Miasta są ułożone jak rybi szkielet, nie przez przypadek. Ten układ miał pomagać w ochronie przed mocnym wiatrem, a jednocześnie wpuszczać przyjemne powietrze od morza. Czyli to, co dzisiaj wygląda jak romantyczny labirynt, kiedyś było bardzo sprytnym pomysłem na życie w kamiennym mieście nad Adriatykiem. I kiedy to wiesz, zaczynasz patrzeć inaczej. To nie są tylko ładne uliczki. To jest miasto zaprojektowane pod słońce, wiatr i morze. Korczula nie była budowana pod turystów. Ona była budowana pod życie. I właśnie dlatego nadal ma duszę. To mówi się też o Marco Polo. Na Korczuli pokazuje się dom, który tradycyjnie wiąże się z jego rodziną. Czy faktycznie urodził się dokładnie tutaj? Historycy mogą się o to spierać. Ale szczerze, kiedy stoisz w tych uliczkach i patrzysz na morze, bardzo łatwo uwierzyć, że ktoś właśnie stąd mógł ruszyć w wielki świat. Bo Korczula ma w sobie coś podróżniczego. Prawdziwa Korczula zaczyna się poza utartym szlakiem. Tam, gdzie wyspa zaczyna pachnieć oliwą, ziołami, winem i świeżą rybą. Jedziemy do Pupnatu. Pupnacka Luka to miejsce, gdzie człowiek bardzo szybko przestaje mówić pełnymi zdaniami. Najpierw mówisz ładnie, potem wow, a potem już jest tylko cisza. Bo czasem kolor wody robi więcej niż jakikolwiek opis. Zatoka jest schowana. Droga do niej opada w dół, jakby prowadziła do sekretu. I im bliżej jesteś, tym bardziej czujesz, że to nie jest zwykła plaża. To jest taki fragment Adriatyku, który wygląda, jakby ktoś podkręcił nasycenie kolorów. Turkus, błękit, zielone zbocza, ciepłe powietrze. A najważniejsze jest to, że tutaj nie trzeba robić nic wielkiego. Wystarczy zejść do wody. I nagle cały plan dnia traci znaczenie. Bo możesz mieć listę miejsc, możesz mieć trasę, możesz mieć rozpisane godziny, ale Pupnacka Luka ma swoje zdanie. Ona mówi, zostań jeszcze chwilę. I zostajesz. To jest jedna z tych plaż, które nie muszą mieć luksusowego zaplecza, żeby robić wrażenie. Jest oblegana, to prawda. Ale ty znasz zasady nieturysty statysty? Bądź tu wcześnie i miej Pupnacką Lukę tylko dla siebie. A później ruszaj do Mate, na świeżą rybę. To właśnie w Beach Bar Mate Korczula zasiądzie z tobą przy stole. Na talerzu pojawia się świeżo złowiona ryba. Bądź w miarę wcześnie, bo ilość jest ograniczona. Jeśli uda ci się załapać, to zjesz najpyszniejszą rybę w swoim życiu. Taką, która nie potrzebuje 1000 dodatków. Odrobina oliwy, odrobina cytryny, sól, być może trochę ziół. Tego smaku nie da się odtworzyć w domu, choćbyś kupił najlepszą patelnię świata. Bo ten smak tworzy wyspa, powietrze, morze i piękne widoki. Po najlepszej rybie, jaką kiedykolwiek zjadłeś, ruszamy dalej.
do miejsca, gdzie powstaje jedno z najlepszych chorwackich win, do Lumbardy, gdzie spróbujemy przepysznego wina Grk. Lumbarda jest inna. Ma więcej światła, więcej przestrzeni, winnice i piaszczystą ziemię. I właśnie tutaj rośnie Grk, jedno z najbardziej uwielbianych win Korczuli. To białe wino jest mocno związane z Lumbardą i jej piaszczystymi glebami. Nie jest to coś, co spotkasz wszędzie w Chorwacji na każdym rogu. Grk to bardziej lokalny sekret. Taki, który najlepiej smakuje dokładnie tam, gdzie powstaje. Grk nie jest łatwy w uprawie. Ta odmiana ma problem z samodzielnym zapylaniem, dlatego często potrzebuje obok innych winorośli, żeby dobrze owocować. Można tu odwiedzić lokalną winiarnię, usiąść przy kieliszku Grka i zrozumieć, że Korczula ma smak, którego nie da się zabrać w pełni do domu. Możesz kupić butelkę, ale tego powietrza, tego widoku i tego momentu już do niej nie dolejesz. Po Lumbardzie zostajemy blisko wody, ale teraz uciekamy jeszcze kawałek dalej, bo Korczula ma obok siebie małe wyspy, które są bonusem do tej podróży. Niby blisko, niby tylko krótki rejs, ale po kilku minutach czujesz, jakby ktoś ściszył cały świat. Najpierw Badia. Badia leży bardzo blisko Korczuli, ale ma swój własny klimat. Przypływasz i od razu robi się ciszej. Nie ma tu wielkiego miasta, nie ma ruchu, nie ma pośpiechu. Jest klasztor, las, kamienne brzegi i woda, która ciągle zmienia kolor. A potem pojawiają się one, Daniele. I to jest ten moment, kiedy myślisz: czekaj, jesteśmy na chorwackiej wyspie obok klasztoru, a tutaj chodzą Daniele? No tak, Badia potrafi zaskoczyć. Daniele żyją tu swobodnie i są jedną z najbardziej znanych ciekawostek tej małej wyspy. Dla wielu ludzi to jest totalnie nieoczekiwany widok, bo spodziewają się morza, skał i klasztoru, a nagle między drzewami przechodzi zwierzak jak z innej bajki. Badia nie potrzebuje długiej listy atrakcji. Z Badii płyniemy dalej, ale nadal zostajemy w tym małym świecie obok Korczuli, bo tuż niedaleko jest Vrnik. Mała wyspa, która wygląda spokojnie, ale ma w sobie historię cięższą niż jeden kamienny mur. Bo tutaj wszystko zaczyna się od kamienia. Vrnik jest mały. Tak mały, że można go łatwo przeoczyć, kiedy człowiek skupia się tylko na Korczuli. Ale Vrnik ma coś, czego nie da się zmierzyć wielkością. Ma charakter. To wyspa znana z kamieniołomów. Patrzysz na dalmatyńskie miasta, na jasne mury, schody, porty, domy i pałace i rzadko myślisz o tym, skąd wziął się ten kamień. A przecież ktoś musiał zbudować z niego świat, który dzisiaj fotografujemy z zachwytem. Vrnik przypomina, że piękno Dalmacji nie powstało samo. Ono zostało wyciosane. I to jest bardzo mocne, kiedy płyniesz tu po dniu pełnym widoków. Bo nagle widzisz, że Korczula i okolice to nie tylko wakacje. To też praca pokoleń. Vrnik ma spokojne brzegi, małe przejścia, kamienne domy i wodę, która wygląda niewinnie, jakby nie chciała zdradzić, ile historii widziała. Wystarczy przejść kilka kroków i pomyśleć, że ten kamień mógł być częścią czyjegoś życia dużo wcześniej, zanim stał się częścią naszego urlopu. Po małych wysepkach wracamy na Korczulę, ale nie wracamy do najbardziej oczywistych miejsc. Teraz jedziemy tam, gdzie wyspa pokazuje mniej turystyczną twarz. Droga prowadzi przez środek wyspy, przez krajobraz, który nie próbuje rywalizować z plażami, ale ma swój urok. Winnice, kamienne murki, małe miejscowości. I znowu wracamy do tematu wina, bo Korczula ma nie tylko Grk, ma też Pošip, a jego serce bije w okolicy Czary i Smokwicy. Czara i Smokwica to miejsca, gdzie Korczula pachnie ziemią, słońcem i winoroślą. To właśnie te okolice są mocno związane z winem Pošip, jednym z najbardziej znanych białych win Korczuli. I to jest fajne, bo wiele osób kojarzy Dalmację głównie z czerwonym winem, z mocnym plawacem, z pelieszacem, z winnicami na stromych zboczach. A Korczula mówi: poczekaj, ja też mam coś do powiedzenia, ale tylko w bieli. Pošip jest bardziej znany, ale nadal bardzo korczulański. Na koniec Korczula prowadzi nas jeszcze dalej, na zachód, do Vela Luki. To już inny klimat niż przy Starym Mieście. Jest port, zatoka, łódki, spokojniejsze tempo. Vela Luka jest bardziej codzienna, bo po całym dniu pięknych miejsc dobrze jest dotrzeć gdzieś, gdzie wyspa nie musi już nikogo uwodzić. Po prostu jest. A nad Velą Luką znajduje się Vela Špilja, jaskinia, która zmienia perspektywę. Ludzie byli tu tysiące lat temu. Patrzyli na to samo morze, szukali schronienia, rozpalali ogień, zostawiali ślady, które przetrwały dłużej niż jeden zamek, pałac i port.
Bo jednego dnia możesz tu zjeść świeżą rybę, wypić lokalne wino, wejść do turkusowej zatoki, przejść kamienną uliczką, a na końcu stanąć w jaskini, która pamięta prehistorię. Mało która wyspa daje taką skalę w jeden dzień. Korczula zaczęła się od promu. Na początku myślisz, że przypływasz zobaczyć ładną wyspę, a potem okazuje się, że ta wyspa ma więcej warstw niż planowałeś. Jest piękna, ale nie krzykliwa. Znana, ale pełna miejsc, o których łatwo nie usłyszeć. To jest wyspa do smakowania. Po kawałku, po uliczce, po zatoczce, po kieliszku. I kiedy wracasz promem do Rebicia, Korczula zostaje za plecami, ale tylko na mapie, bo w głowie płynie z tobą dalej. Pokazałam ci Korczulę, jakiej nie znają turyści statyści. Możesz tu przyjechać na kawę, albo możesz tu przyjechać, żeby poczuć prawdziwą Dalmację. Jeśli szukasz przygód bez tłumów, kliknij w kolejny film, który ci się wyświetla i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych podróży bez klapek.